O, cześć! Jeśli mnie nie znacie, mam na imię William i pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Konkretnie pochodzę z południa Stanów, gdzie wszyscy mówimy z takim wyraźnym akcentem. Urodziłem się w Luizjanie, ale wychowałem się w Arkansas. Przepraszam, niektórzy na moim kanale mi zarzucają, że źle wymawiam nazwę mojego rodzinnego stanu, że powinienem wymawiać to jako Arkansas zamiast Arkansas. Jednak nie pozwalam sobie zbezcześcić nazwy mojej ojczyzny w taki sposób. Oczywiście żartuję, ale uparcie trzymam się oryginalnej wymowy stanu Arkansas, tak samo jak wolę wymowę Kraków w języku polskim niż Krakow w języku angielskim. Wychowałem się w Arkansas, ale w dzieciństwie zaczęło kiełkować we mnie marzenie, żeby opuścić rodzinny stan, wyjechać z rodzinnego kraju. Zainspirowany filmami o Jamesie Bondzie, książkami przygodowymi, pragnęłem podróżować, a przede wszystkim zamieszkać w innym kraju i nauczyć się języka obcego. Podczas zajęć w szkole, zamiast skupiać się na bełkocie nauczycieli, pod biurkiem przeglądałem atlas i wertowałem słowniki do języków obcych. W 2012 roku zrealizowałem to marzenie, żeby spróbować życie w innym kraju, kiedy razem z moją dziewczyną, teraz żoną Abigail, przeprowadziliśmy się do Gdańska. Jeżeli chcecie usłyszeć dłuższą wersję historii o tym, jak wybrałem Polskę spośród wszystkich krajów świata, zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Razem z Abigail spędziliśmy 2 szczęśliwe lata w Gdańsku. Zakochaliśmy się w tym mieście, a nade wszystko w Polsce. Niestety, po jakimś czasie zaczęliśmy tęsknić za rodzinnym krajem i podjęliśmy decyzję, żeby przeprowadzić się z powrotem do Arkansas. Ten okres w naszym życiu opisałem w tym filmiku. W każdym razie, kiedy wróciliśmy i zaczęliśmy nadrabiać zaległości z rodziną, znajomymi oraz nawiązać kontakt z nowymi ludźmi, często spotykałem się z pytaniem: jak byliście w Polsce, czy nauczyłeś się języka? Lub w jaki sposób nauczyłeś się języka polskiego? Błagam, nie pytaj! Myślałem w duchu podczas tych rozmów. Skoro opanowanie języka obcego było ważną częścią mojego marzenia z dzieciństwa, nie chciałem przyznać się do porażki, ale tak naprawdę w ciągu 2 lat tylko nauczyłem się kilku zwrotów w języku polskim. Piwo poproszę i 1 bilet normalny poproszę. Po prostu zapamiętałem takie zdanie, ale nie byłem w stanie normalnie z kimś rozmawiać. W ogóle nie wiedziałem, jak podchodzić do nauki języka obcego. W szkole w stanie Arkansas, mieliśmy zajęcia z języka hiszpańskiego. A co pamiętam po latach nauki? Una cerveza, por favor, i un billete normal, por favor. Innymi słowami, nic nie pamiętałem. Nie wiem dlaczego, ale chyba oczekiwałem cudów od nauczycieli. Chciałem, żeby podarowali mi język w jakiś magiczny sposób. Więc kiedy zacząłem chodzić na kurs języka polskiego w Gdańsku, cierpliwie czekałem, mając nadzieję, czy oczekując wręcz, że język polski zmaterializuje się w mojej głupiej głowie. Pewnie myślałem sobie: nauczycielko, podaruj mi proszę język polski. Pojawiam się na tych lekcjach, kupiłem sobie podręczniki i płacę za kurs. W takim razie, gdzie jest mój język? W każdym razie pod względem nauki polskiego wróciłem do Stanów Zjednoczonych z podkolonym językiem. Dlaczego w ogóle wróciliśmy do Arkansas? Pomysł był taki: chcieliśmy znaleźć lepszą płatną pracę, oszczędzić trochę kasę, kupić sobie kilka samochodów, ewentualnie kupić sobie dom. Wiecie, chcieliśmy po prostu gonić za amerykańskim snem. Ale po pewnym czasie zdaliśmy sobie sprawę, że byliśmy trochę rozczarowani tym amerykańskim stylem życia. Tęskniliśmy za życiem w Europie. Brakowało nam Polski. W końcu zrozumieliśmy, że naszym amerykańskim snem jest powrót do Polski. Tę decyzję opisałem w tym odcinku. Byliśmy więc zdania, że musimy znaleźć sposób, żeby wrócić do Polski. Ale w jaki sposób? Tego jeszcze nie byliśmy pewni. Ale jedno wiedziałem na pewno. Jeśli wrócimy do Polski,
Chcę porozumiewać się z Polakami po polsku. Pod względem języka marnowałem te pierwsze 2 lata w Gdańsku. Muszę w takim razie wrócić do nauki polskiego na poważnie. Muszę pójść po rozum do swojej pustej głowy. Ale jak poważnie zabrać się za naukę? W Polsce próbowałem zapamiętać długie listy pojedynczych słówek typu pępek, przedłużać i baldachim lasu. Ta metoda niczym nie zaowocowała. Wszystkie randomowe słowa, które zdążyłem zapamiętać, po prostu pływały sobie gdzieś w zakamarkach mojej mózgownicy. Brakowało im kontekstu. Zacząłem szukać w internecie, jak skutecznie uczyć się języka polskiego. Długo błądziłem po stronach, aż pewnego dnia na YouTubie trafiłem na filmik, w którym ktoś pokazywał 2 jabłka w języku polskim. To jest jabłko. To jest jabłko. Co to jest? To jest też jabłko. To też jest jabłko. Może to śmiesznie brzmi, ale miałem wrażenie, że dzięki temu filmikowi więcej nauczyłem się w ciągu 1,5 minuty niż w ciągu mojego 2-letniego pobytu w Polsce. Mam 2 jabłka. Ugryzłem jabłko. Bardzo dobre. To jest banan. Opowiadanie o tych jabłkach i tym bananie też w przystępny sposób pokazywało mi gramatykę języka polskiego. Po obejrzeniu tego filmiku pobiegłem do żony, żeby zademonstrować moje oświecenie. Abi! To jest jabłko. To są 2 jabłka. Mam 2 jabłka. I'm reading. One more. A to jest banan. 1 banan. Twórca tego filmu o jabłkach ma na imię Piotr i jest założycielem strony realpolish.pl. Od wielu lat robi materiały dla tych z nas, którzy uczą się języka polskiego. Piotr zaczął uczyć języka polskiego przed tym, jak nauka polskiego stała się modna. Wierzcie mi, jest modna teraz. W każdym razie, po obejrzeniu kilku filmików na jego kanale, wszedłem na jego stronę internetową i kupiłem sobie kurs języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Absolutnie nie byłem na poziomie średnio zaawansowanym, ale co z tego? Kurs składał się z 365 historyjek. 1 historia na każdy dzień w roku. Dostałem te historyjki w formacie audio, w plikach MP3, a też w formacie tekstowym, w plikach PDF. Wyjątkowość kursu polega na tym, że czytasz i słuchasz tych historyjek dzień po dniu. Codziennie miałem nową historię, ale starałem się jak najczęściej wracać do tych poprzednich odcinków, żeby utrwalić nowe słownictwo, struktury gramatyczne w pamięci, w tej pustej głowie. No wtedy głowa już nie była tak pusta. Zaczyna się dość prostych materiałów. Stopień trudności stopniowo rośnie i już po roku zdajesz sobie sprawę, że trochę rozumiesz po polsku. Cześć, mam na imię William, czyli Will i staram się uczyć języka polskiego. Nigdy nie myślałem o tym, aby nagrać film w języku polskim, aby po obejrzeniu kilka inspirujących filmów z innymi uczniami pomyślałem, co do cholery, dlaczego nie? Najgorsze, co mógł zrobić, to wyjść jak kompletnego idiota. Ostatnio zacząłem kurs języka polskiego, który kładzie nacisk na słuchanie. Strona nazywa się realpolish.pl. Kurs zawiera historyjki z pytaniami i odpowiedziami. Słucham tych historyjek wiele razy, gdy jadę do pracy. Bardzo lubię. Kurs jest bardzo pomocny i zabawny. Instruktor Piotr mówi bardzo wyraźnie, a gdy jest jakieś trudne słowo lub pojęcie, wyjaśnia je w prosty sposób. Wszystko po polsku. Chyba zaczynam coraz więcej rozumieć. W każdym razie jestem bardzo szczęśliwy, że znalazłem tak doskonały kurs.
Ciężko mi opisać, jak dużo zawdzięczam Piotrowi. Dzięki niemu i materiałom, które stworzył, nauczyłem się czytać w języku polskim. Nauczyłem się słuchać z zrozumieniem. A co najważniejsze, nauczyłem się, że w nauce języka obcego trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i działać, pracować, włożyć w to wysiłek. W swoich materiałach Piotr często wspominał o Steve'ie Kaufmanie, kanadyjskim polyglocie, który zna mnóstwo języków. Podejście do nauki Steve'a polega na zanurzeniu się w języku. Steve zaleca codzienne słuchanie i czytanie w docelowym języku i często przypomina, że nauka musi być ciekawa, przyjemna. Dla tego Amerykanina to było wielkie odkrycie, coś przełomowego. Wcześniej nie wiedziałam, że można samemu uczyć się języków i że ten proces może być przyjemny. W takim razie polecam wszystkim, którzy uczą się języka polskiego, strony Piotra, realpolish.pl i także YouTube kanał Steve'a Kaufmana. W tych pierwszych miesiącach oczyma wyobraźni przygoda nauki polskiego była majestatyczną himalajską górą. Kurs Real Polish był wspaniałym punktem zaczepienia na mojej drodze ku górze. Może nie byłem na to przygotowana, ale też chciałem sięgnąć po coś więcej. Słuchałem i czytałem na głos te historyki Real Polish milion razy. Jednak pragnąłem czegoś trudniejszego. Chciałem doświadczyć języka polskiego w takiej formie, w jakiej jest faktycznie używane wśród native speakerów. Modliłem się, żeby Wszechświat wskazał mi drogę. Okazało się, że Wszechświat wysłuchał mojej prośby i pewnego dnia YouTube wyświetlił mi ten właśnie filmik. Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Paulina i zaraz wytłumaczę Wam, o co tutaj chodzi. Tuż za moimi plecami, może nie tak tuż, ale znajduje się Wydział Polonistyki UW. W nim młoda polonistka, która miała na imię Paulina, mówiła o poprawnej wymowie słowa pierwsze. Skoro to jest pierwszy odcinek, to nauczę Was mówić słowo pierwszy, bo to nie jest takie proste. Chodzi o to, że często mówimy pierwszy, nie pierwszy. Wyobraźcie sobie, że jesteście komentatorami sportowymi i mówicie piersi na mecie. No piersi też tam na pewno się pojawią, ale nie o to tutaj chodzi. Czy ja wtedy, w 2015 roku, kiedy dopiero rozpocząłem swoje wejście na górę zwaną językiem polskim, zrozumiałem sens tego, co wyjaśniła Paulina w jej pierwszym odcinku? Bynajmniej. Ale dla mnie znalezienie tego kanału o niuansach języka polskiego, nie dla uczących się języka, ale dla prawdziwych Polaków, było jak odkrywanie skarbu. Bardzo mało zrozumiałem z tego nagrania. Wychwyciłem zaledwie pojedyncze słowa na początku, ale stanowiło to ekscytujące wyzwanie. Byłem zachwycony charyzmą Pauliny i jej wyraźną pasją do jej języka ojczystego. Pamiętam, że tłumaczyłem ten odcinek słowo po słowie na angielski. A warto wspomnieć o tym, że wtedy spotkałem po raz pierwszy termin Wydział Polonistyki. Nie miałem wówczas pojęcia, że słowo polonistyka nabierze dla mnie wiele lat później osobistego znaczenia. W każdym razie, jeżeli pierwszy odcinek Pauliny Mikuły był skarbem, to jej kanał, mówiąc inaczej, był istną skrzynią skarbów. Poczułem się po raz pierwszy bogaty. Bezustannie oglądałem te wspaniałe filmiki o języku polskim. Miałem przed sobą tylko jeden problem. Prawie nic nie skumałem. Zrozumienie tych filmików po prostu przerastało moje umiejętności. Musiałem znaleźć sposób, żeby rozszyfrować znaczenie moich skarbów. Znalazłem więc program, który pozwolił mi ściągnąć audio z moich ulubionych odcinków. Pracowałem wtedy w mieście Pine Bluff, Arkansas. God damn it, Arkansas! Podczas przerw na lunch wychodziłem na spacer w lesie, gdzie mogłem chłonąć swój obiad. Posiłek ten zazwyczaj składał się z głównego dania, czyli 5 audiohistoryk z kursu Real Polish, a na deser pozwalałem sobie na słuchanie odcinka mówiąc inaczej. Ale pychota! Mimo że czułem pewną frustrację, że tak mało rozumiałem, wierzyłem, że jeżeli będę trzymać się planu,
Jeżeli wytrwam w tej diecie i będę uparcie słuchać tych treści, kiedyś w końcu będę w stanie je rozumieć. W tym okresie wiele razy zdarzyło się, że łapałem doła. Miałem wątpliwości, czy rzeczywiście uda nam się przeprowadzić się z powrotem do Polski. Czy w ogóle warto było poświęcać nauce polskiego tyle czasu, gdy nawet nie byłem pewien, czy możemy ponownie zamieszkać w naszym ukochanym kraju nad Wisłą? Starałem się nie tracić nadziei. Powrót do Polski był naszym marzeniem i moje misje, żeby nauczyć się języka polskiego, miały sens. Szedłem więc dalej na drodze ku szczytowi, zawsze z słuchawkami w uszach. Piękne, kojące głosy Piotra i Pauliny towarzyszyły mi wszędzie. Nawet miewałem sny w języku polskim, czasami w ich głosach. Czas mijał i razem z żoną pokonywaliśmy przeróżne przeszkody, żeby przeprowadzić się z Arkansas do Polski. Dzięki konsekwentnej pracy nie tylko znalazłem się z powrotem w swoim ulubionym kraju, zorientowałem się też, że posiadam nowe umiejętności językowe. Pierwszego dnia w Gdańsku musiałem zadzwonić do właścicielki mieszkania, które wynajęliśmy na tydzień. Podczas tej rozmowy telefonicznej byłem zdumiony, że wszystko zrozumiałem i że byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie jej pytania w języku polskim. Dobrze pamiętam tą krótką rozmowę, bo właśnie wtedy dotarło do mnie, że wszedłem na inny poziom znajomości polskiego. A to dzięki Piotrowi i Paulinie i dzięki metodom nauki języków obcych Steve'a Kaufmana. Mówiąc o Paulinie, mam krótką historię. Nasza przeprowadzka do Polski miała miejsce w kwietniu 2016 roku. W tym samym miesiącu Paulina wydała swoją pierwszą książkę pod tytułem Mówiąc inaczej. Jakby tego było mało, okazało się, że Paulina miała przyjechać do Gdańska na spotkanie autorskie w Galerii Bałtyckiej. Polski wszechświat znowu mi sprzyjał. Poszliśmy z żoną na to wyjątkowe wydarzenie. Miałem okazję kupić jej książkę i zrobić z siebie idiotę. Postanowiłem, że muszę się przedstawić. Bardzo chciałem poznać moją idolkę językową. Po swoim wystąpieniu Paulina podpisywała książki. Czekałem w kolejce, trochę zestresowana, trzymając mój egzemplarz w drżących dłoniach. Kiedy nadeszła moja kolej, podszedłem do Pauliny i coś absolutnie głupiego bąknęłem połamaną polszczyzną. Chociaż byłem w stanie przeprowadzić krótką rozmowę przez telefon w języku polskim, przekonałem się, że to, żeby ucząć pogawędkę z gwiazdą YouTube'a, było poza moimi umiejętnościami. Na szczęście, chyba z litości, Paulina przeszła na bezbłędny angielski, więc miałem okazję w moim języku ojczystym jej podziękować za pomoc w nauce polskiego. Naprawdę ciężko uwierzyć, że 8 lat już minęło od tego spotkania autorskiego, od mojego powrotu do Polski. W tym czasie sporo się zmieniło. 9 lat temu w pierwszym odcinku, mówiąc inaczej, usłyszałem słowa polonistyka i Wydział Polonistyki. W tym roku podjąłem studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiuję na kierunku filologii polskiej jako obcej. To wyjątkowy kierunek dla cudzoziemców, którzy chcą doszkolić się w nauce polskiego i pogłębiać wiedzę o kulturze i literaturze. Wszyscy w naszej grupie pochodzą z różnych państw, ale łączy nas wspólna pasja, uczenie się i posługiwanie się językiem polskim. Gdybyście mi powiedzieli 9 lat temu, że kiedyś będę studiował polonistykę na uniwersytecie w Polsce, chyba nie uwierzyłbym. Mam wrażenie, że w tej historii życie trochę zatacza koło. Wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, gdy w zeszłym grudniu na zajęciach z polskiej etykiety językowej nasza profesorka puściła odcinek, mówiąc inaczej, o składaniu życzeń podczas świąt. Co za piękny zbieg okoliczności. Czyli znowu, wszechświat do mnie się uśmiechnął. Oglądaliśmy więc ten odcinek, a na końcu zajęć mieliśmy okazję składać sobie życzenia. Była to piękna, nawet trochę wzruszająca chwila. Cudzoziemcy z różnych krajów, ale ze wspólnym, bardzo ważnym celem składali sobie życzenie w języku polskim.
Pierwszy rok studiów magisterskich teraz dobiega końca, więc ostatnio myślę o drodze, którą przeszedłem. Zdaję sobie sprawę, że jestem dopiero w trakcie swojego wejścia na górę języka polskiego. Możliwe, że nigdy nie dotrę na szczyt. Mówiąc inaczej, nie jestem zadowolony ze swojego poziomu i prawdopodobnie nigdy nie będę. Mimo to kocham tą przygodę i jestem wdzięczny tym osobom, które wskazywały mi drogę. Piotr z Real Polish, Paulina Mikuła i Steve Kaufman są przykładami osób, które nie tylko emanują optymizmem i zarażają swoją pasją, ale również tworzą z serca materiały, które pomagają innym. Jestem im bardzo wdzięczny. A jestem również wdzięczny Wam za wsparcie i za to, że jesteście ze mną w tej przygodzie. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do następnego razu. Pa!